Witajcie, jest 23 styczeń. Kotki wygrzebują mi tulipany i inne cebulowe. Kuwetę sobie zrobiły diabły jedne, ale nie o tym rzecz. Mam tu kilka paczek. Pokażę, jak wygląda torf odkwaszony tej firmy jakiejś tam. Jak wygląda obornik suszony, niegranulowany i czy zadziała to coś, które przyjechało dzisiaj do usuwania podpisów z tabliczek plastikowych napisanych markerem olejowym. Za worek 80-litrowy zapłaciłam 30 zł 50 groszy. Jakieś drogie to wszystko jest, jak popatrzyłam na te ceny ziem do wysiewu i w ogóle, prawda, uniwersalnych. Torf odkwaszony 5,5 do 6,7 pH. Tu mamy parametry. Proszę przeczytać i zaraz otworzę worek. Jaka firma? Agaris. Agaris w zasadzie nie wiem, co to znaczy, ale firma Aura. Kupione na Allegro, przesyłka opóźniona, DPD była kurierem zamawiana. No i tak wygląda kolorystycznie, sypkie, lekkie. Drobniutki pył taki. O, mamy grubszy element tylko. Bardzo miałka, puszysta, leciutka. Będę kanny wysiewała i papryki, pelargonię, heliotrop i chyba lawendę. Także taka jest struktura. Teraz obornik od tego samego sprzedawcy. On ma w swojej ofercie również nasiona. I mam tak, suszony nawóz bydlęcy. Otwieramy, a obok jest kurzy. Smrodek arcy uderza w nozdrza. Spójrzmy. Susz, po prostu suszony, wiadoma rzecz. Pierwszy raz kupiłam taki rodzaj nawozu, taki obornik. Ogólnie granulowane kupowałam. Jest 6 opakowań bydlęcego. 4 bydlęcego, a 6 kurzego. Kurzak. Mamy również naturalny obornik. Nawóz koński znaczy się. Może jeszcze uda się zdobyć, ale wolę się tak zaopatrzyć już. Nie jest to duża ilość na potrzeby nasze. Małymi kroczkami to wszystko kosztuje. A za taki 4-litrowy, a w aukcji wiecie co? 2 kilo, 4 litry. 9,50 albo 9,90 każda sztuka. Troszkę poczytałam o różnicach między obornikiem suszonym a granulowanym. Identyko wychodzi. Z tą tylko zaletą, że granulowany szybciej się rozkłada, szybsze ma działanie, a suszony na wiele tygodni, nawet miesięcy stopniowo uwalnia się. To samo, spójrzmy. Pył też śmierdzi, ale bydlęcy bardziej. Więc tak, ale my ten obornik rozsypiemy pomiędzy żyto, które już wykiełkowało i glebogryzarką potraktuje się. I tak dalej, i tak dalej. A nasiona jakieś nieliczne wzięłam. Aha, tylko to. Bób, bizon. Co i róż, gdy robię jakieś zakupy ogrodnicze, patrzę, co mają w ofercie sprzedawcy. I tak uzupełniam zapasy bobów. Każdy lubi. Rewelka. A teraz to, co nadjechało dzisiaj. Ja wczoraj test zrobiłam pewnym preparatem. Też pokażę, powiem.
Zapytałam tą przemądrą sztuczną inteligencję, jak skutecznie usunąć właśnie ten marker olejowy. Odpisała mi kilka opcji. Zmywacz do paznokci, ale on absolutnie nie działa. No i otóż to, czyli spirytus, proszę, alkohol izopropylowy o stężeniu bardzo wysokim, 99,9%. Są o mniejszym stężeniu, 70-90%, ale podobno najskuteczniejszy jest o takim wysokim stężeniu. Zatem przetestuję i pokażę Państwu. A czym wczoraj robiłam? Mamy jeszcze dołączone. Nie wiem, ile to kosztowało, bo mi to syn zafundował, ale wstępnie jak oglądałam ofertę, to za 1 litr 15 zł sobie zażyczono, a za 100 ml 10 zł. Takie wypełnienie. Butelka plastikowa. Otóż zobaczcie. WD-40. I zrobię test. Pokażę Państwu to, co przed chwilką kupiłam i ten preparat. WD-40 bierze tylko jeden rodzaj markera olejowego. Ja miałam różne, z różnych firm i tylko jeden rodzaj udało się usunąć, ale jest problemik pewien. Za chwilkę właśnie powiem. Tu mam część podpisów. To nie są wszystkie. Mam ich dużo, ze 300, może ze 400 w różnych miejscach. I zobaczcie, ten rodzaj markera olejowego WD-40 usuwa. A problemem jest to, że pozostawia tłustą warstwę, więc muszę odtłuścić jakimś Ludwikiem, żeby móc kolejny napis napisać, bo na tłustym przecież nie będzie pisało. Tu jest inny rodzaj markera olejowego, tu jest jeszcze inny i tych nie da rady usunąć. WD-40. Zobaczymy. O, ten cieniutki da radę. Od różnych firm. Tu nie chodzi nawet o grubość na pewno. Parę minut trzeba, parę chwil odczekać. Z 10 sekund minęło i zaczyna się rozpuszczać napis. Tu niestety nic. Biorę szmatkę i ścieram. Teraz jedną ręką trudno jest to zrobić. Poczekajcie, wyłączę się, ale już widać, że schodzi, prawda? Nie mam statywu, muszę kupić jeszcze statyw na ten sezon, bo połamały się nóżki. Dobra, to zeszło, ale zejdzie całkowicie. Taki efekt jest na szybko, bo nie mam też rękawic założony, ale tego nie będzie widać. Tu natomiast zero rozpuszczenia. Jedno co widać, że minimalnie wybieliło się, bardzo minimalnie. A teraz czas na to niby cudo skuteczne. Spryskiwacz założyłam, dyszę przekręciłam, jest otwarte. No i bierzemy ten, który schodzi łatwo. Ten, który nie schodzi. Ale czuć spirytusem, ho. Parę chwil odczekamy. Byłoby super, gdyby to zadziałało, no.
parę chwil, nie wiem, może i z kwadrans. Syn mówi do mnie tak: czemu nie kupisz, mama, nowych? No bo to kosztuje, bo już mam przeogromną ilość. Bo co, plastik wyrzucać, marnować? Wyraz Litwa rozpuszcza się. Z kolei tak cienkim markerem, jak tu widać, bardzo trudno pisze się. Literka chyba L zaczyna się rozpuszczać. Ale nie wszędzie w sprzedaży są markery olejowe. No nic, poczekam z parę chwil. Minęły 3 minuty. Proszę, widać na tym efekt, na tym taki, a na tym nic. Po 3 minutach. Znikoma skuteczność. Może za krótko. Kto zna z Państwa sposób? Ta sztuczna inteligencja jeszcze powiedziała, że sodę oczyszczoną z czymś tam zmieszać. Jeszcze jakieś opcje. Nie testowałam. Szkoda mi czasu. Dobra, wiecie, jeszcze raz pryśniemy i zostawiam to na znacznie dłużej. Minął kwadrans. Widać bardziej rozpuszczone na tym markerze. Ale nadal do bani. Tu w ogóle chyba. No niestety. A tego markera zupełnie nie. No i co? I czym usunąć? Do bani to wszystko. WD-40 wkroczy na to. No, widzicie. Ręce opadają po prostu. Jeszcze mam tu takie duże etykiety. I tym spirytusem może na tej strukturze, na takim plastiku. No, elegancko. Tu zobaczcie, elegancko. A spirytus do bani. Dobrze, że to groszowa sprawa. Oho, jest szansa, że na tej tabliczce, może jak dłużej potrzymam, minimalnie zostało zmyte. No dobrze, to na tyle. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.